Mam na imię Agata. Mam 56 lat. Siedzę w swoim bujanym fotelu i patrzę na życie, które mam już prawie za sobą. Jedna córka odeszła, po prostu zniknęła z naszego świata, a druga zrobiła coś, przez co do dziś mam łzy w oczach. Są takie domy, które buduje się z cegieł, drewna i betonu. Ale są też takie, które buduje się z czegoś zupełnie innego, z cierpliwości, codziennych decyzji i z miłości, która nie zawsze jest łatwa. Ta historia jest właśnie o takim domu, o domu, który przez wiele lat był pełen ludzi, czasem śmiechu, czasem zmęczenia, czasem ciszy. I o jednym odkryciu, które przyszło dopiero po latach, że to, co człowiek sieje przez całe życie, nigdy nie znika. Miałam niewiele ponad 20 lat, kiedy wyszłam za mąż. Mój mąż, nazwijmy go Andrzej, był człowiekiem spokojnym, ciekawym świata i bardzo oczytanym. Nasze pierwsze rozmowy zaczynały się od książek i na książkach często się kończyły. Czasem myślę, że na początku nie była to jeszcze wielka miłość. Może raczej fascynacja tym, że druga osoba myśli podobnie, że z nią rozmowa nigdy się nie kończy. Ale wiedzieliśmy jedno, że z tą osobą życie będzie po prostu dobre. I przez pierwsze lata takie właśnie było. Któregoś dnia ktoś zapukał do drzwi naszego domu. Otworzyłam. W drzwiach stał mój tata. Właśnie rozstał się z moją mamą. Pamiętam ten moment bardzo wyraźnie. Zaczęłam płakać. Andrzej zdziwiony zapytał: Dlaczego płaczesz? A ja odpowiedziałam coś, co wtedy było tylko przeczuciem. Powiedziałam: Bo wiem, że on już nigdy stąd nie wyjdzie. I rzeczywiście tak się stało. Mój tata został z nami. Nie na chwilę, nie na rok, na 40 lat. Wkrótce na świecie pojawiły się nasze córki. Najpierw starsza, nazwijmy ją Małgosia, a kilka lat później młodsza, Klara. Dziewczynki były bardzo różne. Małgosia była raczej zamknięta w sobie, często trzymała się trochę z boku. Klara natomiast była pełna energii, ciekawa świata i miała ogromne serce do zwierząt. Pamiętam jedną scenę z jej dzieciństwa. Któregoś dnia Klara chciała pokazać naszej kaczce coś bardzo ciekawego. Była to żaba. Kaczka oczywiście zrobiła to, co kaczki robią. Zjadła żabę. Klara była tak zrozpaczona, że próbowała otworzyć jej dziób, żeby tę żabę uratować. To był jeden z tych momentów, kiedy człowiek nie wiedział, czy bardziej się śmiać, czy tłumaczyć prawa natury. Mój mąż Andrzej był wspaniałym ojcem. Zawsze znajdował czas dla dzieci. Wieczorami opowiadał im historie. Niektóre z tych historii były tak przekonujące, że dzieci pamiętają je do dziś. Raz opowiedział tak szczegółową historię o tajemniczej, krwawej Mary, która rzekomo mieszkała w starym domu gdzieś w okolicy, że wiele lat później jedna z dorosłych już dziewczyn szukała tej historii w internecie, nie wiedząc, że została ona całkowicie wymyślona przez mojego męża. Andrzej miał też swoje niezwykłe metody wychowawcze. Kiedy dziewczynki nieustannie prosiły o słodycze, powiedział któregoś dnia: Dobrze, zrobimy dzień słodyczy. Był tylko jeden warunek. Tego dnia nie było wolno jeść nic innego. Rano dziewczynki dostały pączki, Coca-Colę, cukierki, ciastka. Były zachwycone. Ale około południa zaczęły mieć dość. A po południu podkradały się do ogrodu, żeby zrywać pietruszkę. Tego dnia na obiad były zwykłe ziemniaki z kwaśnym mlekiem. I nigdy wcześniej nie smakowały tak dobrze. Po jakimś czasie przyjechała w odwiedziny moja teściowa. Miała zostać na chwilę, ale zakochała się w naszej starszej córce. Małgosia stała się dla niej całym światem.
Wizyta zaczęła się wydłużać. Tydzień zamienił się w miesiące, miesiące w lata. I nagle w naszym domu było już bardzo dużo ludzi. Mój tata, moja teściowa, my, dzieci. Nie protestowałam. Byłam wychowana w przekonaniu, że pomaganie jest czymś naturalnym, że rodziny się nie zostawia. Dlatego razem z Andrzejem postanowiliśmy zrobić coś prostego: zbudować większy dom. Dom dla wszystkich. Dom, który budowaliśmy, miał być inny niż ten pierwszy. Nie większy tylko z metrażu, większy z nadziei. Wyobrażaliśmy go sobie jako miejsce, w którym każdy będzie miał swój kąt, swoje wejście, swoje okno, swoją ciszę. Chcieliśmy zrobić coś mądrego, coś, co pozwoli pogodzić bliskość z odrębnością. Myśleliśmy, że jeśli dobrze to zaplanujemy, jeśli ściany będą właściwie ustawione, jeśli drzwi będą odpowiednio rozmieszczone, to może wszystkim będzie lżej. Człowiek, kiedy jest młody, wierzy, że dom można rozwiązać architektonicznie. Dopiero później rozumie, że najtrudniejsze pokoje nie mają ścian. Budowaliśmy więc ten dom powoli, tak jak buduje się wszystko, co ma służyć wielu ludziom, z namysłem, z przerwami, z liczeniem pieniędzy, z planami rozłożonymi na stole, z rozmowami późnym wieczorem, kiedy dzieci już spały, a w kuchni pachniała herbata i kurz z placu budowy. W tym czasie życie nie czekało, aż skończymy. Nigdy nie czeka. Małgosia dorastała inaczej jak Klara. Klara była bardziej miękka dla świata. Więcej mówiła, szybciej przybiegała, łatwiej pokazywała, co czuje. Małgosia miała w sobie od początku jakąś osobność. Nie mówię tego z wyrzutem. To nie była wada, to był sposób bycia. Jakby od małego stała krok obok wszystkiego. Trochę obok kuzynek, trochę obok zabaw, obok wspólnego śmiechu. Kiedy dzieci robiły sobie drobne psoty, Klara najczęściej patrzyła szeroko otwartymi oczami, przejęta tym, co się dzieje, a Małgosia potrafiła schować komuś buty, zrobić figla, zniknąć gdzieś ze swoim sekretnym planem i patrzeć z boku, jak wszyscy próbują zrozumieć, co się stało. Była bystra, ale już wtedy czułam, że idzie przez życie inaczej jak my. Nie bardziej źle, po prostu inaczej. Kiedy miała 18 lat, przyszła do nas i powiedziała, że jest w ciąży. To nie był moment, w którym świat się zawalił. To był raczej moment, w którym na chwilę przestał oddychać. Siedzieliśmy przy stole. Pamiętam światło popołudnia padające przez okno, niedokończoną herbatę Andrzeja, mój fartuch jeszcze wciąż na mnie, bo wyszłam tylko na chwilę z kuchni. Małgosia mówiła szybko i odważnie, trochę tak, jakby bała się, że jeśli zrobi pauzę, ktoś zdąży ją zatrzymać. Powiedziała też coś jeszcze, że chce tylko jednego, żeby jej dziecko miało dach nad głową. To zdanie zostało ze mną na długo, bo dach nad głową to nigdy nie jest tylko dach. To jest bezpieczeństwo, uznanie, że dziecko jakiekolwiek, czyje by nie było, jakby nie przyszło na świat, ma prawo do miejsca. Wyszła za mąż bardzo młodo. Nazwijmy go Jarek. Zamieszkali z nami, bo dom, który budowaliśmy, wciąż nie był skończony. Tak naprawdę nigdy nie został skończony całkowicie, ale wtedy jeszcze myśleliśmy, że to tylko kwestia miesięcy, może roku, może 2. Życie lubi śmiać się z takich planów. Mieszkaliśmy więc razem, my, nasze córki, Jarek, mój ojciec, teściowa. Czasem wydawało mi się, że nasz dom bardziej przypominał stację pośrednią dla cudzego losu niż zwykłe rodzinne miejsce. Zawsze ktoś czegoś potrzebował. Zawsze ktoś akurat przechodził przez coś trudnego. Zawsze był jeszcze jeden talerz, jeszcze jedna herbata, jeszcze jedno łóżko do dosunięcia.
A jednak Andrzej umiał w tym wszystkim stwarzać dzieciom normalność. To jest słowo, którego dziś używam z największym szacunkiem. Normalność nie jako brak problemów, ale jako umiejętność, by przy problemach nadal opowiadać wieczorem bajki. I wtedy przyszedł czas, który wszystko poprzestawiał. Najpierw choroba teściowej zaczęła być wyraźniejsza. Potem mój tata coraz częściej przestawał rozumieć, gdzie jest. Gubił proste rzeczy, mylił dni, potrafił patrzeć przez okno i liczyć samochody, których nie było. 1, 2, 3, 4, mówił z wielkim skupieniem. A po chwili pytał, czy nie widzimy tego autobusu, który właśnie skręcił. Nie widzieliśmy. Teściowa z kolei potrafiła nagle spytać, a kiedy się w końcu skończy to przyjęcie? Patrzyła na pusty salon, na stół bez obrusa, na zwyczajny dzień i słyszała czegoś my nie słyszeliśmy. Czasem miałam wrażenie, że oni oboje już są trochę gdzie indziej. Jakby każde z nich weszło do innego pokoju w tym samym domu, ale żadne nie mogło znaleźć drzwi z powrotem. A jednak nawet w tym były chwile tak absurdalne, że trudno się było nie uśmiechnąć. Mój tata modlił się wciąż z ogromnym przejęciem. Znał modlitwę całe życie, ale któregoś dnia zamiast spowiedzieć umęczon pod Poncjuszem Piłatem, powiedział z wielką powagą: pod Poncjuszem Piratem. I wtedy człowiek stał z ręką na framudze, między śmiechem a bólem i nie wiedział, które uczucie jest bardziej właściwe. To chyba jedno z najtrudniejszych doświadczeń przy chorobie takich ludzi, że serce pęka, a usta czasem mimo wszystko się uśmiechają. W chwili, kiedy dom był nadal nieskończony, kiedy żyliśmy już pomiędzy budową, opieką, dziećmi, codziennością i zmęczeniem, przyszło kolejne uderzenie. Andrzej zachorował na serce. Pamiętam ten czas jak dźwięk metalu, zimny, nagły, twardy. Słowo stęty weszło do naszego życia bez zapowiedzi. Wcześniej choroba była czymś, co przydarzało się starym ludziom, tym, którymi się opiekowaliśmy. Nagle dotknęła także jego. A przecież to on był tym, który wszystko trzymał spokojem. Kiedy człowiek widzi silnego, dobrego mężczyznę, siedzącego w szpitalu z twarzą nieco bardziej bladą niż zwykle, rozumie nagle, jak cienka jest granica pomiędzy normalnym życiem a jego kruchym zawieszeniem. Poradziliśmy sobie wtedy, bo trzeba było, ale właśnie wtedy coś jeszcze zaczęło się psuć po cichu w innym miejscu. Małgosia i Jarek mówili, że budują swoje życie. To normalnie. Młodzi ludzie mają prawo do własnego domu, własnych decyzji, własnego miejsca. Nikt rozsądny nie ma o to pretensji. Problem polegał na czymś innym. Oni budowali je po cichu. Jakby już od dawna planowali odejście i tylko pilnowali, żebyśmy się nie domyślili. Któregoś dnia powiedzieli, że muszą wyprowadzić się do miasta ze względu na pracę Małgosi. Pracowała wtedy w przedszkolu. Przyjęliśmy to. Człowiek nie chce wierzyć od razu, że dzieje się coś gorszego niż to, co słyszy. Było jakieś przejściowe mieszkanie, potem jakaś kolejna zmiana i nagle cisza. Nie taka zwyczajna, nie taka, że ktoś jest zajęty, że nie odzwania, że życie biegnie. To była cisza zamierzona, cisza jak zamknięte drzwi. Nigdy nie przestąpiliśmy progu jej domu. To zdanie do dziś ma we mnie ciężar kamienia. Nie widzieliśmy dwojga wnuków, tak jak dziadkowie widzieć powinni. Życie tej części rodziny zaczęło toczyć się obok nas, jakbyśmy zostali wymazani z planu. Nie chcę tu nikogo oskarżać. Opowiadam tylko prawdę. Są rany, których nie umie się nazwać inaczej niż milczeniem. I wtedy zostaliśmy z tym wszystkim jednocześnie. Nieskończony dom, chory Andrzej, mój tata i teściowa coraz głębiej w Alzheimerze oraz miejsce po córce, które nie przestawało boleć.
Nie pamiętam już wszystkich nocy. Pamiętam tylko zmęczenie. Takie zmęczenie, które nie jest jednorazowe. Nie po ciężkim dniu, nie po jednej złej wiadomości, a raczej takie, które zamieszkuje człowieka jak współlokator. Rano budzi się razem z tobą, wieczorem zasypia obok. Mój tata stawał się coraz trudniejszy. Choroba zabierała mu nie tylko pamięć, ale też coś innego. Bywał agresywny, a opieka nad silnym, dużym mężczyzną, który nie rozumie, co się z nim dzieje, była coraz mniej możliwa do udźwignięcia w domu. Przyszedł moment, kiedy trzeba go było oddać do domu opieki. Klara odwiedzała nas regularnie. To jest jedna z tych rzeczy, których nie da się przecenić, dopóki człowiek nie doświadczy samotności po ciężkich latach. Nie wpadała tylko na chwilę. Przychodziła naprawdę. Zawsze coś przynosiła. To dla mamy, to dla taty, to wam się przyda. Pomyślałam, że może będziecie to lubić. Znaliśmy jej znajomych, znaliśmy jej życie, ona znała nasze. Kiedy kupiła swój dom i dostała klucze, nie weszła tam od razu jak do zdobytej twierdzy. Trzymała te klucze w dłoni i powiedziała, że najpierw muszą ten dom zobaczyć mama i tata. Takie rzeczy się pamięta, a potem wydarzył się dzień, którego chyba nigdy nie zapomnę. Andrzej czuł się źle, bardzo źle, ale jak wielu dobrych, twardych dla siebie ludzi upierał się, że to przejdzie. Brał tabletki przeciwbólowe, kolejne, kolejne. Wydawało mu się, że przeczeka, że się położy, że rano będzie lepiej. Klara przyjechała. Spojrzała na niego i od razu wiedziała, że to nie jest zwykły ból. Tato, jedziemy do szpitala, natychmiast. Protestował. Oczywiście protestował. Nie chciał robić zamieszania, nie chciał przesadzać, nie chciał być ciężarem. Ale tym razem nasza córka nie ustąpiła. Prawie siłą zabrała go do samochodu. W szpitalu lekarze powiedzieli coś, czego nie zapomnę do końca życia. Wyrostek był już pęknięty. Zakażenie rozlewało się dalej. Gdyby Andrzej przyjechał później, mogłoby być za późno. Lekarz powiedział spokojnie: miał pan już tylko godzinę życia. Kiedy o tym myślę, nadal przechodzi mnie zimno, bo wtedy zrozumiałam coś bardzo prostego. Gdyby nie nasza córka, moglibyśmy go już nie mieć. Lata minęły. Po jednej stronie zostały groby, zdjęcia, puste pokoje, zmęczenie, które powoli zaczęło wreszcie odpuszczać. Po drugiej cisza po tych przejściach. Cisza dziwna, bo zasłużona, a jednak obca. Kiedy człowiek przez tyle lat żyje dla innych, nie od razu umie wrócić do życia tylko we dwoje. Myśleliśmy czasem, że może na starość trzeba będzie sprzedać ten dom. Za duży, za pełen wspomnień. Kupić coś małego, prostego, cichego. I wtedy Klara powiedziała coś, co zatrzymało mnie w miejscu. Że chciałaby przejąć ten dom. Nie po to, żeby go zamknąć. Nie po to, żeby zamieszkać w nim sama. Chciała stworzyć w nim to, co my tworzyliśmy przez całe życie. Dom dla nas, dla niej i jej partnera, i dla rodziców jej partnera. Kiedy to powiedziała, zrozumiałam coś, czego wcześniej nie umiałam nazwać. My przez całe życie otwieraliśmy drzwi. Czasem z radością, czasem z obowiązku, czasem ze zmęczenia, czasem nie umiejąc powiedzieć nie. I wydawało się nieraz, że to wszystko znika bez śladu, że zostaje po tym tylko trud, choroba, rachunki, nieprzespane noce i bolesne cisze. To wszystko nie zniknęło, po prostu przeszło dalej, do serca naszej córki. Dziś wiem, że nie wszystko wraca tak, jak sobie człowiek wyobraził, wymarzył. Nie każda relacja się naprawia, nie każde dziecko zostaje blisko,
Nie każdy dom można uratować od pęknięć, a jeśli przez lata żyło się z otwartymi drzwiami, z miejscem dla innych, z gotowością, by przyjąć pod dach tego, kto akurat nie ma dokąd przyjść, to coś z tego zostaje. Nie w ścianach, w ludziach. Klaro, jesteśmy z ciebie dumni. A jeśli kiedyś usłyszysz tę historię, ty, która wybrałaś inną drogę, pamiętaj tylko jedno: serce matki i serce ojca mogą zostać bardzo zranione, ale miłość nigdy się nie zamyka, bo są takie domy, które buduje się z cegieł, i są takie, które buduje się z miłości. A ten był właśnie taki dom, który nigdy się nie zamknął.